like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? What can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say I could have the world or be with any girl, but something about your style makes me wanna man up. We should fill our cups, catch a flick and do some stuff. I'm used to one night stands, but with you that's not enough. I don't wanna front, I just wanna see ya. Please give me a sign, yeah. Please give me a sign if you wanna come. Please give me a sign, yeah. I don't wanna front, I just wanna see you. Please give me a sign if you wanna come. Why you presenting games I don't wanna play? I've been on my grind, I just wanna lay down with you. Spark a doobie, hit the town with you. Life is complicated, but I found in you something simple, I can wrap my head around it. Be my lady, cause you keep it around it. You see all the women in my DMs, it's astounding. You ain't gotta worry about a thing, you got me grounded. Yeah, I say any truth that I wanna say. Let's appreciate our youth like it's our final days. I'm the rarest in the deck, call me ace of spades. Life is anything we choose, and I would choose you, baby. I don't wanna front, I just wanna see ya. Please give me a sign, yeah.
Witam serdecznie, moi drodzy, na niedzielnym live'ie. Witam serdecznie, witam już pierwszych widzów na naszym kanale. Tak więc siemaneczko wszystkim, witajcie. Moi drodzy, wielkie dzięki za komentarze, za tipy, za lajki na naszym kanale. Ostatnio coś się tutaj ruszyło dosyć mocno odnośnie subskrypcji na kanale. Trochę osób znikło, prawdopodobnie konta zostały przez YouTube'a jakieś poblokowane czy coś, prawdopodobnie. Nie wnikam, tak działają algorytmy YouTube'a. Tak więc mówi się trudno, ale tutaj dużo osób przybywa. Tak więc serdecznie witam wszystkie nowe osoby. Dzięki jeszcze raz za komentarze, za łapki, za tipy, za postawione kawy, moi drodzy. Tak więc serdeczne dzięki. Serwusik Szymon, serwusik Łukasz, witajcie. Strzałeczka tutaj dla Moto Simpsona. Siemanko, witajcie, moi drodzy. Dawno nie robiłem streama. Tak więc dzisiaj postanowiłem wrócić do tematu akurat jednej rzeczy, którą będziemy potrzebować, aby naprawić płytki odbiorników dla właśnie jednego z widzów, który przysłał mi wzmacniacz WSK do naprawy, a razem z tą WSK-ą przyszły właśnie dwie płytki odbiorników na takich prostych układach, które już składaliśmy tutaj u nas na kanale, że składał, nie chce tomu działać, ale dla świętego spokoju, żeby tutaj to ogarnąć, już tu parę rzeczy mniej więcej zauważyłem, co jest nie halo. Przypuszczam, że po przejrzeniu, jeszcze raz przelutowaniu powinno to działać, ale do tego tematu będziemy później wracać. Będzie osobny materiał z tym, ale żeby sobie pomóc, postanowiłem sobie uruchomić. Siemaneczko Marku, witaj. Tak więc sobie uruchomimy dzisiaj dosyć fajny, ciekawy wskaźnik, tak zwaną hertzmiarkę, która nam też tutaj pomoże, mimo że posiadam dużo profesjonalnych tutaj mierników częstotliwości do pomiaru właśnie częstotliwości UKF-u najróżniejszymi sposobami, ale jak to się mówi, idźmy z duchem postępu czasu. I mamy tutaj taki bardzo fajny moduł. Ktoś powie, a czemu tak, czemu nie zrobisz czegoś innego? Mamy tutaj układ dedykowany wszystkim odbiornikom radiowym, którym chcielibyśmy zmierzyć częstotliwość, na jaki właśnie jest ustawiony wskaźnik strojenia, i mamy naszą ulubioną stację radiową. Jest to układ, tak tutaj już mówiłem, SC3610D. Tak widzicie, to on jest w takiej postaci tutaj takiego kleksa na osobnej jak gdyby płyteczce, i ta płyteczka jest jak gdyby naklejona, naniesiona po prostu, przylutowana cyną do właśnie innej płytki, tej dużej. No tak te układy są sprzedawane, no ciekawe rozwiązanie, ale no niestety nie ogarniemy inaczej. Te układy występują we wszystkich właśnie chińskich odbiornikach radiowych, które można spotkać. Takie powiedzmy następstwo klasycznych, starych układów, które zapewne, co niektóre osoby będą pamiętały, były od firmy Sanyo. LCLB 38 albo 3900 6226 chyba. Mogę się mylić, nie pamiętam, mówię z głowy w tej chwili. I takie zielone, proste wyświetlacze 7-segmentowe. I było to stosowane przeważnie w odbiornikach samochodowych, jak również swego czasu nasza Unitra również w swoim jednym takim segmencie również stosowała podobny wskaźnik z podobnym stalakiem. Są one dostępne, ale dzisiaj w dobie całej tej modyfikacji dostępnej różnych innych elementów, no niestety to już jest najczęściej spotykanym układem. Wszędzie jest to spotykane, prawie w każdej chińskiej jakiejś tam radyjku, który ma wyświetlacz. Co ciekawe, układ posiada również zegarek. Kiedyś Wam pokazywałem, bo mam tutaj taki jeden układ, który odpalałem i
uruchamiałem zegar. On ma zegarek 24-godzinny, tryb alarmu, można go budzić, wybudzać radio, ale tu w tym naszym układzie układ jest połączony typowo jako sam miernik częstotliwości. Funkcje zegarka są po prostu zablokowane i ten wskaźnik nam nie będzie tego pokazywał. Zasilanie 3V, przy większej niestety uszkadzamy tego kleksa, mówi się trudno. Tak, zgadza się Łukasz, znowu coś mnie łapnęło na gardło, nie wiem, po prostu od dosłownie paru dni tak kurczę pokaszlewam, ale mam nadzieję, że jeszcze chwilę i przejdzie. Oczywiście instrukcja, jak widzicie moi drodzy, jest w całości po chińsku, ale najważniejsze rzeczy, które tutaj mamy, to jest to, że możemy sobie z drugiej strony tak zwanymi jumperkami z cyny, one są tutaj u góry. Czekajcie, wezmę wskaźnik, żeby Wam pokazać. U góry są kleksy, można odpowiednio ustawić parametry pracy tego wyświetlacza. W sumie wyświetlacza całego miernika. Tutaj u góry są 3 kleksy, które możemy dzięki nim odpowiednio skonfigurować nasz wskaźnik wysterowania, oczywiście wskaźnik wysterowania, co ja mówię, wskaźnik częstotliwości. Dzięki temu możemy sobie go przystosować do właśnie różnych naszych tutaj ustawień. Czyli chcemy mierzyć częstotliwość zakresu AM, czy chcemy mierzyć częstotliwość FM, należy to odpowiednio zewrzeć. Jak również mamy gwarantowaną współpracę z różnymi układami. Czy to właśnie radyjka na układach, załóżmy rodziny Sony CXA na częstotliwości 10,7 MHz, czy właśnie układy takie specjalistyczne TDA 7021, TDA 7088 i w naszym przypadku SC1088, których tutaj mam całe mnóstwo, a mianowicie są to te układy właśnie radiowe, które były stosowane na tych płytkach radiowych, które tutaj Wam pokazywałem. Tutaj są te płyteczki, one są tu przelutowane i strojenie odbywa się na zasadzie przycisków skanowania i jest przycisk reset. Ja tutaj mam nówki, cewki, te układy właśnie SC1088. One działają typowo z częstotliwością właśnie 70 kHz, dzięki czemu trzeba będzie niestety ten wyświetlacz, który tutaj mamy, minimalnie przerobić, a mianowicie jedną z tych zworek trzeba będzie tak przystosować, bo padłem na pomysł, że zbudujemy sobie uniwersalny, taki prosty mierniczek, żeby nam działał zarówno na 10,7 MHz, jak również częstotliwość 70 kHz. Czyli zrobimy sobie tak, że wyprowadzimy sobie przewody 2, damy sobie mały przełącznik, mały taki takt switch, coś takiego tutaj mam z boku, akurat taki coś ala reset, tylko on jest wierny i trzyma. I będziemy mieli możliwość przełączania trybu pracy naszego układu, dzięki czemu będziemy mogli sobie zmierzyć częstotliwość zarówno tych scalaków, czy tutaj, jak też rozmawiałem kiedyś Markowi, napomknąłem temat, że może zrobię pewien materiał na live'ie, jak zmodernizować przykładowo Lenę 3 i do Leny wstawić taki oto wyświetlacz z boku, gdzie mamy logo po prawej stronie i wyświetlać sobie po prostu częstotliwość strojenia zakresu, tak żebyśmy nie musieli patrzeć na skalę. Ewentualnie, jeżeli mamy odbiornik, na którym skala jest wytarta, to po prostu można to zamontować i nie martwić się, radyjko ma drugie życie i można się jeszcze trochę tym odbiornikiem pocieszyć. Tak więc, moi drodzy, sobie ten zestaw tutaj przystosujemy i tak myślałem, że będzie to prosty układ. Do pracy zasilania potrzebuję niestety 3V. Na chwilę obecną tutaj mam koszyczek z 2 bateriami
One są w miarę świeże, mamy tutaj około 3,2 V na wyjściu, więc na razie posłużymy się bateriami, ale planuję zamontować, słuchajcie, do tego prosty stabilizatorek 11-17 na 3 V, dzięki czemu będzie można to zasilić przykładowo z 2 lajonków i nie będzie najmniejszego problemu. Do tego oczywiście, oprócz tego, aby, słuchajcie, ten układ działał, potrzebny jest odpowiednio wzmocniony sygnał, który będzie doprowadzony tutaj do wejścia pomiarowego, czyli tu w naszym przypadku jest to wejście tutaj na środku. Jest to wejście, gdzie doprowadzamy naszą mierzoną częstotliwość. Jak widzicie, jest Fin, czyli częstotliwość wejście. I w to miejsce doprowadzamy mierzoną częstotliwość z naszego odbiornika. Problem może być, słuchajcie, taki i na pewno będzie, że poziom sygnałów będzie niestety zbyt mały, aby ten miernik cokolwiek prawidłowo wskazał. On tam może pokazać co nieco, ale może w pewnym momencie pokazywać głupoty. Jest na to rozwiązanie, tak więc dzisiaj sobie zaprojektujemy prosty wzmacniacz częstotliwości, do tego to oczywiście wskaźniczka. Wiadomo, można kupić jakieś gotowce, według mnie bez sensu. Jak ktoś chce, oczywiście może kupić, ale gwarantuję Wam, że jest lepsza frajda wykonanie takiego prostego wzmacniacza częstotliwości we własnym zakresie z części, które po prostu znajdziecie w szufladzie. Jest to banalnie proste, 2 tranzystorki, parę rezystorów, parę kondensatorów, słuchajcie, i mamy naprawdę fajny, prosty wzmacniacz dla takiego właśnie wskaźniczka, dzięki któremu możemy sobie wyświetlić prawidłowo częstotliwość, a wszystko zasilane typowo z 3,5 V. Tak więc, moi drodzy, założenie jest takie, że ten wyświetlacz, a raczej cały ten układ osadzimy na goldpinach. Goldpiny wlutujemy w płytkę uniwersalną. Mam tu jakąś już płytki przygotowane, więc sobie z tego będziemy korzystać. Do tego założymy przełącznik, który umożliwi nam wymianę, przemianę, przełączanie trybu pracy naszego miernika częstotliwości, czyli dzięki temu, to co wspomniałem, obsłużymy częstotliwość dla 10,7 jak i 70 kHz. Tak więc będzie można ten wskaźnik wykorzystać właśnie do różnych projektów, do różnych pomiarów, różnej właśnie elektroniki radiowej, dzięki czemu taki macie uniwersalny, wtedy nowy, powiedzmy, wskaźnik pomiarowy. Ja go chcę w większości używać dla 10.7, ale tak jak mówiłem, w naszym przypadku mam te nasze tutaj układy, które mi widz przysłał z prośbą o pomoc w pomiarze i naprawie. One pracują na 70 kHz, więc trzeba oczywiście przystosować ten wskaźnik. Więc będzie to prosty moduł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak więc sobie dzisiaj, słuchajcie, zaplanujemy całość tego układu. Może zaczniemy dzisiaj również coś lutować, ale finalną rzeczą, najważniejsze co jest, to zaplanować cały nasz układ. Oczywiście, słuchajcie, biorę sobie nasz notes z naszymi różnymi projektami. Nowa strona. I jak to się mówi, moi drodzy, powolutku ogarniamy to, co potrzebujemy. Tak jak już wspomniałem, sam wskaźnik, ten właśnie tutaj miernik częstotliwości, ten, który tutaj mamy, on jest zasilany z napięcia 3 V. 3 V to jest maks. Więcej niestety z tego układu SC3610 nie jesteśmy w stanie wyciągnąć, ponieważ grozi to uszkodzeniem scalaka, jak również uszkodzeniem wyświetlacza cieku krystalicznego. Tak więc, moi drodzy, najprostszym sposobem, jakim jest, użyjemy sobie tranzystorów wysokiej częstotliwości. Ja tutaj mam parę tranzystorów wylutowanych z naszych
Jak zapewne pamiętacie, płytek radyjek chińskich. Są to tranzystory S9018. Mam tutaj ich w tej chwili 6 sztuk, są z wylutu. W razie W, jeżeli się okaże, że one nie działają, to ostatnio przyszła do mnie paczka i mam takie zestawy tranzystorów, które zamówiłem. Nie chciało mi się szukać u nas w Polsce, bo oczywiście na ale drogo, cenowo przegięcie. Przyszło to z Chin, tak więc mam takich zestawów, przyjechało do mnie 5, więc potem muszę to posegregować w duże pudełka. Mam trochę tranzystorów na zapas w razie W nowych, ale my wykorzystamy, słuchajcie, to co mamy tutaj z wylutu, bo tranzystory są dobre, szkoda wyrzucać, żyjmy ekologicznie, wykorzystujmy to co mamy. Trochę części tu oczywiście znajdziemy na biurku, najprostsze co może być, słuchajcie, więc nie ma problemu. Tak więc moi drodzy, szkicujemy nasz prosty schemat naszego prostego wzmacniacza wysokiej częstotliwości, dedykowany dla tego właśnie układu. Czyli, tak jak mówiłem, mamy dwa tranzystory właśnie S9018, te tranzystorki. Są to tranzystory NPN, najprostsze z najprostszych. Ich częstotliwość graniczna, jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba coś koło 500 MHz, 400 MHz, coś takiego. Mogę się mylić, ale na pewno na potrzeby radiowe spokojnie to nam tutaj wystarcza. Nie mierzymy częstotliwości, nie wiem, w gigahercach. On ma nam tylko pokazać i wzmocnić sygnał do tych naszych tutaj 120 MHz maksymalnie, tak aby pokazać częstotliwość stacji radiowej. Czyli zaczynamy przykładowo z naszego wejścia, czyli nasze wejście pomiarowe. Najprostszy sposób, czyli wejście, nazwijmy to F, czyli częstotliwość, bez jakichś problemowe. Oczywiście pierwsza wersja nogi do masy. Poczekajcie, ja wam tu spróbuję to troszkę przybliżyć, może będzie troszkę lepiej wam tutaj coś zobaczyć. O. No nie, to jest układ typowo dedykowany pod radio, Marku, więc aż tak nie będziemy kombinować, nie jesteśmy w stanie, ale pomysł ciekawy. Tak więc jak widzicie, najprostszym sposobem mamy tak, wejście, pierwszy mały kondzio, jak myślę w granicach będzie to 2 piko, 2 piko na wejściu. O, Robert się pojawił, witaj Robercik, siemaneczko, siemaneczko. I na wejściu mamy już pierwszy nasz tranzystorek. Tak jak mówiłem, są to tranzystory NPN. Siemanko, witaj Robercik. Czyli mamy nasz emiter do masy. I teraz tak, odpowiednio musimy spolaryzować bazę do działania, jak to wiadomo. Czyli sobie zrobimy coś takiego. Oczywiście kolektor musi być zasilany, oczywiście też. Siemanko, witajcie moi drodzy. To będzie linia zasilania. Oczywiście wyjście z pierwszego stopnia tego prostego układu wzmacniacza mamy z kolektora, bo emiter leci na masę. Mamy wyjście oczywiście z tego punktu. I tutaj już nam się pierwsza rzecz, która będzie pojawiała, to jest kolejny kondzio, który będzie szedł na bazę kolejnego tranzystorka, właśnie tego, który tutaj mamy
w naszym układzie. I oczywiście tranzystor też nam, emiter na masę. Tak, coś mnie Robert właśnie też w tygodniu złapało, jakieś paskudztwo. Przypuszczam, że w jeden dzień po prostu wyszedłem z domu i niestety miałem głowę mokrą rano i niestety mnie zawiało. No i szlak mnie trafił po prostu, więc czuję ból gardła, no ale co zrobić, nie przeskoczę tego, więc minie, biorę tabletki, więc nie ma problemu. Tu sobie go też polaryzujemy. Oczywiście ten tranzystorek. No dokładnie. Taką też delikatną chrypę dostałem, więc no, niestety nic nie poradzę. Myślałem, że wczoraj zrobię live'a, ale tak mnie gardło bolało, że mówię, nie robię, nie chcę cierpieć. To jest nasz taki tutaj prosty układ. Tu sobie możemy też dać kądzia osprzęgającego do masy. Czyli mamy tak, zasilanie naszego emiterka, zasilanie przez spolaryzowanie też bazy i oczywiście mamy wyjście na naszą tutaj do wskaźnika, czyli też kądzio i tu w tym przypadku tu mamy wyjście. Oczywiście, żeby nie było, masa musi być też podłączona. Czyli mamy wyjście naszego układu. Tutaj mamy oczywiście zasilanie. Te około 3 do 3 V. Zaznaczam na plusie. Oczywiście do tego również, żeby nie było, masa. Czyli nasz minus naszego układu. Witam, siemanko, witajcie. I teraz tak, co do wartości elementów, tak jak już mówiłem, naszym sercem są dwa tranzystory tego prostego wzmacniacza częstotliwości, czyli tranzystory S9018, zarówno ten pierwszy, jak i ten drugi T1, to sobie zróbmy, to jest T2, to są tranzystory S9018. Na wejściu mamy pierwszego kądzia w granicach 2 piko, tego tutaj drugiego zróbmy sobie w granicach 33 piko. Na wyjściu przypuszczam, że będzie między 5 a 10, to zróbmy sobie 7. Akurat takie mam w naszym tutaj magicznym pudełku. Jeżeli nie, to tego kądzia będziemy tam mogli trochę zwiększyć, więc nie widzę problemu. Najważniejsze teraz odpowiednie spolaryzowanie tranzystorów. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Nasz układ, ten, który tu właśnie obmyślamy, będzie pracował z niskim napięciem zasilania. Nie będzie to zasilanie 5, 9 V, 12. Pamiętajmy, że ten nasz wskaźnik, ten mierniczek, który tutaj mamy, ten oto, on jest zasilany maksymalnie 3,30 V. Sam zakres to jest od 1,8 do 3,3. Tak więc ja wykorzystam opcję, że będzie zasilane napięciem 3 V. Tak więc nasze napięcie dla tego wzmacniacza, który tutaj mamy, który obmyślamy, on będzie w granicach właśnie tych 3 V, czyli wartości tych elementów wstępnie zasilających nasze tranzystory od strony kolektora
muszą być w miarę małe. Nie będą to wartości z rzędu dziesiątek kilo, ale to będą wartości z rzędu setek ohmów. Nam zależy teraz tak, na dużym wzmocnieniu układu wstępnego, czyli tej pierwszej części, powiedzmy, że ten tranzystor zasilimy go przez rezystor na powiedzmy około 200 ohmów, 220 ohma, ten rezystorek. Drugi tranzystor będzie już nam, powiedzmy, starał się ustabilizować tę częstotliwość dla naszego tutaj wskaźnika, tak aby podczas pomiarów te napięcie i ten sygnał nie przysiadał, bo może być coś takiego wystąpić, że w momencie podłączenia naszego układu pomiarowego do istniejącego układu radia nagle odstroi nam się skala, radio gdzieś ucieknie powiedzmy o kilkanaście megaherców na skali po przecinku, zaznaczam, i trzeba będzie go po prostu szukać, że stacja, która miała być, załóżmy, na częstotliwości 101 MHz, będzie na częstotliwości powiedzmy 102 MHz i układ nam wprowadzi zakłócenia i weźmie nam się to przesunie na naszym tutaj zakresie. Nie, to, Marku, można liczyć na zasadzie chybił, trafił wstępnego obliczania. Jeżeli znasz, jak buduje się wzmacniacze na tranzystorach, to można określać je typowo dla danego napięcia z zakresu. Jeżeli damy odpowiednią wartość tych rezystorów, to odpowiednio wzmocnimy sobie pracę tych dwóch tranzystorów. Wtedy mamy sygnał o większym wzmocnieniu bądź mniejszym. Jeżeli bym tutaj zastosował zasilanie tych dwóch tranzystorków przez rezystory z rzędu ileś dziesiąt kilo ohmów, to oczywiście same tranzystory będą nam wzmacniać bardzo słabo ten sygnał, który doprowadzimy do wejścia, a w naszym przypadku nam zależy na tym, żeby sygnał, który będziemy, nazwijmy to, podkradać z układu pomiarowego, nie był i jak to powiedzieć, nie wprowadzał nam zakłóceń do układu pomiarowego, a szło go delikatnie, powiedzmy, na tyle wzmocnić, bez wprowadzania jakichś tam, powiedzmy, zakłóceń, tak aby nam tylko ten wskaźnik tutaj spokojnie go zmierzył. Można, i też jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. Samo napięcie zasilania tego układu jest w granicach 3 V. Jeżeli byśmy tutaj dali na przykład 12 V z jakiegoś zasilacza, to wtedy te wartości rezystorów byśmy musieli sobie tak przeliczyć, aby prądy płynące przez tranzystor nie powodowały ich nadmiernego nagrzewania, nie powodowały nam problemów. Jeszcze odpowiednio to wyjście byśmy musieli sobie założyć jakiś dzielnik napięcia, aby sygnał nie był zbyt wysoki, tak aby nie przesterować tego wskaźnika. Tak więc tu w tym przypadku wartości mogą być, powiedzmy, z zakresów niskich, powiedzmy, jeżeli byś dał na przykład tutaj 100 ohmów, dałbyś na przykład 400 tego, no to już masz jakiś tam większy zakres tego wzmocnienia pracy tego tranzystorka, ale mi tak zależy na tej zasadzie, że tak, ten stopień ma być, ma mieć większe wzmocnienie niż ten. Drugi stopień, wstawimy sobie rezystory, powiedzmy, ten do kolektora, który mamy, w granicach, powiedzmy, między 500 a 800 ohmów. Zaznaczam, szczelam po prostu. Można by to, tak tutaj Marek wspomniał, można by się bawić w przeliczanie wartości, jeżeli byśmy jeszcze wrzucili informacje o tych tranzystorach z not katalogowych, ale tak jak mówiłem, mamy 3 V zasilania. Dla mnie ważne jest, aby te tranzystory spolaryzować prawidłowo do pracy przy niskim napięciu, czyli w granicach 3 V, bo tak ten układ będzie tutaj zasilany. Ja sobie wybiorę po prostu wartość między, mam takie rezystory tu w pudełku, między 470 a powiedzmy 680 ohmów, bo mam takie rezystorki na pewno, więc coś z tego zakresu na pewno dam w to miejsce. Kolejna rzecz, spolaryzowanie baz
tranzystorów, które mamy tutaj w układzie. Wiadomo, układ wejściowy polaryzujemy powiedzmy rezystorem w granicach 20 kilo, czy tam mam 22, na pewno będę mieć kilo. Sobie go spolaryzujemy. Drugi tranzystor spolaryzujmy rezystorkiem 100 kilo. Kondensator odsprzęgający to jest tam powiedzmy 100 nano, klasycznie. Te są malutkie, czyli 33 pikofarady, 7 pikofaradów i 2 pikofarady. Tak więc mamy taki prosty układ pomiarowy. Teoretycznie układ powinien nam zadziałać. Nie powinno być na mniejszych tutaj jakichś tam z tym układem problemów. Jeżeli nam coś wyniknie, w międzyczasie można się pokusić i nie, 100 nano u mnie jest marku 100 nano. Mam nasze kondensatory 100 nano, które już Wam kiedyś pokazywałem, ze sprawdzonego miejsca, z których ja kupuję. Tak więc tutaj u mnie kondensatorek 100 nano ma te parametry, nazwijmy się, w normie. Nie ma, tak tutaj Marek mówisz, tych rozbieżności. Te, które kiedyś pokazywałem, które nie trzymały mi cholernie parametrów, mam je po prostu gdzieś w osobnym woreczku. One są opisane po prostu, że nie trzymam parametrów. To są wszystkie 100 nano. One mają w granicach właśnie tych 95-98 nanofaradów, czyli mieszczą się na spokojnie w tych granicach naszej pomiarowej. O, tutaj mamy 86, czyli mieści się w tych granicach. Tak, zgadza się, większość mają takie rozrzuty, albo po prostu, nie wiem, ktoś po prostu błędnie, nie wiem, nadruki chyba porobił, czy coś. To jest po prostu porażka z niektórymi kondensatorami. Ale tutaj te kądzie mam ze sprawdzonego źródła. O, tu mam bardzo piękny, zobacz, 93 nanofarady. Tak więc jest tutaj naprawdę godny uwagi. Teraz zmierzmy jeszcze kolejne. O, tu mamy też dosyć ładny, zobacz, 95 nanofaradów. Tak więc kondensatorek naprawdę konkrecik. Mówię, jest one z te, które tu mam kupione w tym moim magicznym woreczku. One są po prostu ze sprawdzonego sklepu, w którym się lubię zaopatrywać. I mam tą pewność zawsze, że te 100 nano, które potrzebujemy gdzieniegdzie tam do odprzęgnięcia, nazwijmy się, tej naszej częstotliwości, ona przeważnie ma tą właśnie naszą określoną częstotliwość, pojemność taką, jaką potrzebujemy. Wiesz co, to jest Allegro akurat, z zaprzyjaźnionego po prostu sklepiku. Zawsze u nich tam po prostu kupuję części i zawsze mam tą pewność, że mają dobre, sprawdzone właśnie te elementy. Siemanko, siemanko, Zdzisiu, witaj. Tak więc, moi drodzy, bierzemy się teraz za przygotowanie tego naszego tutaj mierniczka. A nie wspomniałem Wam, słuchajcie, ostatnio kupiłem też diody filamentowe. Będziemy robić fajny projekt zegara. Muszę Wam też o tym oczywiście wspomnieć, bo wiem, że lubicie ciekawostki, inne ciekawe rzeczy na kanale. Tak więc będziemy budować sobie zegar, a dokładniej wskaźniki średniosegmentowe, które są w postaci właśnie diod filamentowych. To jest właśnie dioda filamentowa, taka w postaci takiego tutaj, jak widzicie, pręcika. Te wszystkie diody, które tutaj są, one mają długość 68 mm, jeśli dobrze pamiętam. Tak były kupowane. Zasilanie maksymalne 6 V.
tak pięknie świecą. Poczekajcie, spróbuję Wam zgasić światło. Przy 3 V wiecie, tak dotykam do tych blaszek i muszę docisnąć mocniej. I będziemy sobie właśnie z tych diod filamentowych, słuchajcie, budować wskaźnik, który będzie wyglądał jak wskaźnik 7-segmentowy. I dzięki temu będziemy mieli wrażenie takie, tak jakby nasz wskaźnik, nasze cyferki same z siebie po prostu stały w powietrzu, bez obudowy. To będziemy lutować na pająka. Muszę wziąć najpierw, zrobić sobie taki fajny szkielet wyświetlaczy i będziemy to testować na razie też na krótko na jakimś gotowcu, który gdzieś tam w pudełku wyszukam. Mam tych, pamiętajcie, kitów naszych chińskich braci bardzo dużo, tak więc będzie można wykorzystać, jak to się mówi, właśnie do naszej pracy tutaj z takim wyświetlaczem filamentowym. Będzie według mnie ciekawy, no, jak wiecie, no, efekt. Zbudujemy sobie taki zegarek we własnym tutaj zakresie. Mam nadzieję, że kogoś ten temat zaciekawi, bo oczywiście wiadomo, pokazujemy tutaj na kanale trochę techniki zarówno radiowej, cyfrowej, nowoczesnej, starej elektroniki, łączenia starej z nową. Tak więc dzisiaj skupimy się akurat na tym, żeby sobie przygotować ten miernik, wskaźnik częstotliwości, tak aby właśnie móc zmierzyć tamte płytki na układach właśnie SC od naszego widza. Będziemy temat po prostu ogarniać, będziemy robić naprawę tych płytek radiowych też na live'ie, bo obiecałem. Wzmacniacz będziemy częściowo naprawiać na live'ie, częściowo będę go naprawiał poza live'em, ze względów tutaj no, technicznych, bo jeszcze nie mam podpiętych niektórych rzeczy, które chciałbym Wam pokazywać, więc będę musiał się skupić na naprawie na spokojnie. Dobra, mamy pierwsze goldpiny. Oczywiście wykorzystuję, słuchajcie, goldpiny, inne rzeczy z tej naszej, które tutaj właśnie zbieram w tej chwili. Mam tutaj tych płytek, jak wiecie, różnych części z tych naszych zestawów mega dużo, to wszystko leży. Wiadomo, nie leży to tak, że specjalnie leży i się kurzy czy coś, tylko po prostu część rzeczy już przeglądałem, posegregowałem, ale ostatnio akurat nie robiłem live'a, segregowałem trochę innych elementów i znowu tu się nazbierało tych naszych goldpinów, diod, rezystorów, przełączników i całej innej maści tych elementów. Też między innymi z tym tematem, który mamy naszego tutaj zegarka TIX, który będziemy też jeszcze kończyć, bo oczywiście pamiętajcie, ja go nie porzuciłem tego tematu. Będziemy wracać do tego zegarka, będzie ten układ budowany, więc na pewno temat jest do ogarnięcia, słuchajcie, więc będziemy to robić. Teraz tak, ja będę musiał się zainteresować tą zworką IF w naszym tutaj wskaźniku. Łukasz, możemy się umówić tak, 50% prowizji dla mnie to możesz. Sobie teraz to podlutujemy.
I teraz tak, żeby to fajno fikuśnie wyglądało, moi drodzy, na naszym tutaj układzie, wykorzystam oczywiście drugie 50 do Marka. No, nasze tutaj goldpiny, które dziś mamy z naszej tutaj zestawów, które wykorzystywaliśmy. I teraz tak, pierwsze zasadnicze pytanie, czy nam wejdzie do płytki? Wejdzie. Tak, teraz trzeba będzie to fikuśnie polutować, bo oczywiście płytka jest jednostronna, niestety. No, dokładnie, Zdzisiu. Tutaj jest bardzo fajny układ. Weź sobie poszukaj noty katalogowe. Jest to układ SC3610, wersja D, bo on jest na takiej małej płyteczce, jak widzisz, PCB z kleksem. I mamy tutaj wszystko. Miernik częstotliwości, typowo częstotliwości radiowych, od zakresu właśnie AM po FM. I co ciekawe, mamy w pełni funkcjonalny zegarek, dosłownie, tak, zgadza się, mamy pełni funkcjonalny zegarek 12-24 godzinny z funkcją budzenia i budzenia na zasadzie odpalania radyjka na przykład. Więc bardzo fajny, prosty układ, ale w tym tutaj założeniu ten układ będzie się sprawdzał jako typowo układ tylko do pomiaru częstotliwości. Przez to, jak widzisz, na szybko naszkicowałem prosty układ właśnie wzmacniacza wzmacniacza częstotliwości dla tego układu, aby mógł te niskie sygnały częstotliwości na spokojnie odebrać. Teraz tak, musiałbym to jakoś tak fikuśnie zrobić. Tą jedną nogę tak, znam ten sposób. Na tym częstotliwościach właśnie za panu szło tam to bardzo fajno zrobić. Właśnie próbuję przecisnąć trochę tej tutaj tą nóżkę. Mam pewien pomysł, jak to podlutować. Może się uda. Że ta jedna noga będzie troszkę przechylona i będzie zdobyła nam taki dystans do podłączenia tego. Może to nam tutaj wypali. Tak, to będzie, słuchajcie, dobry pomysł. Zrobimy coś takiego, że sam jumperek będzie lekko przesunięty, ten zworek, po to, żeby nam przytrzymywał płytkę. Zrobimy taki hak, że jedna z worka, jeden pin jest dłuższy, drugi jest krótszy, aby trzymał płytkę i ten dystans. Po to, że jak musimy to podlutować od tej strony, już wam to pokażę. Tak to będzie wyglądało, że jeden pin przejdzie przez otwór, umożliwi nam podlutowanie, a drugi będzie po prostu go trzymał na tym dystansie, żeby szło tutaj, jak widzicie, w tą małą przestrzeń, po prostu zrobić kropkę cynę, aby to polutować. I jak to zrobimy, powinno się nam fajno temat ogarnąć. Łukasz, wiesz co, ja wprowadzałem od tutaj 2-3 dni parę zmian na kanale, takich trochę technicznych. Mam nadzieję, że na dłuższą metę przyniesie to jakiś fajny, większy tutaj plus. Może się to fajno ogarnie, że te zmiany, które wprowadziłem, przyczynią się do jeszcze większego tutaj
wzrostu osób na naszym kanale, na naszych live'ach, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że ten temat uda się fajno ogarnąć. Zresztą tu wczoraj z Markiem rozmawiałem, to trochę Markowi zdradziłem naszych tutaj tematów, które ogarniałem właśnie od strony technicznej na kanale. Może to coś pomoże. Dobra. I teraz tak. Oczywiście cyna. No nic Marku nie mów. Tajemnica na razie. Dobra, słuchajcie, tak żebyśmy sobie tego nie spsotowali, to tak, naszą ściągawkę, którą sobie zrobiliśmy na razie gdzieś tu na bok z naszym układem, będziemy lutować na naszej tutaj podstawce, ale ja potrzebuję mocniejsze światło. Dobra, lampy sobie rozświetliłem maksymalnie w tej chwili. To teraz tak, musimy sobie naszą tutaj nasze goldpiny podobnie ustawić. Będzie nam łatwiej to ogarnąć. Zdzisiu, powiem tak, ja mam tu biurko naprawdę duże, bo ja mam biurko sekretarsko-dyrektorskie, takie półokrągłe, naprawdę jest mega duże, tylko po prostu na tym biurku mam kupę sprzętu. I tutaj jest ten problem, którego niestety czasami nie przeskoczę, ale liczę, że jakby nie patrzeć, to troszkę się rzeczy z tego biurka niebawem pozbędę. To będzie miejsce, żeby trochę inaczej to poustawiać. Zresztą muszę temat ogarnąć, bo mam, tak Ci tam kiedyś też pisałem, że mam właśnie też nowe przyrządy pomiarowe w kartonach i one nie są jeszcze wypakowane. Na przykład od Bożego Narodzenia stoi w kartonie cały zestaw mierników, które kupiłem sobie na nasze tutaj potrzeby i jeszcze ich nie rozpakowałem. Więc od grudnia mamy styczeń, luty, marzec, mamy za chwilę połowę kwietnia, cały czas jeszcze w zamkniętym kartonie, więc no jak to się mówi, szewc w dziurawych butach chodzi. A gwarancja leci, no ale 2 lata, bo to nie jest brane na firmę, tylko to jest brane na jako typowo gwarancja konsumencka. Tak więc tu w tym przypadku nie ma, słuchaj, problemu. Nawet nie wiem, czy nie przypadkiem 3 lata. Musiałbym sprawdzić. Dobra, naniosłem sobie, słuchajcie, trochę topnika, naszego tutaj ulubionego topnika. I teraz tak, będziemy musieli sobie te nasze wyprowadzenia polutować tak jak mówiłem. Zobaczymy, jak się to sprawdzi, słuchajcie. Jak uszkodzę ten wskaźnik, mam tutaj drugi. Miałem jeszcze jeden, ale jeden wysłałem Markowi w prezencie. Tak więc kolejnego nie mam. W razie W, jak uszkodzę ten, będę musiał niestety zamówić sobie kolejny. Ale myślę, że kombinacja, którą chcę tutaj zastosować, właśnie montażu tego wyprowadzenia, już je właśnie polutowałem. Nie, spokojnie Marku, nie ma co odsyłać. Temat nie jest jakiś tam palący. A jak to się mówi,
je na tyle dobrze lutuje, że problemów, słuchaj, nie ma. Nie muszę używać mikroskopu do takich rzeczy jeszcze. Tak więc tutaj na spokojnie damy sobie radę. Okej. I z tego co widzę, chyba się, słuchajcie, dosyć fajnie udało. Nie ma z tym, widzę, najmniejszych problemów. Jest polutowane tak, jakbyśmy chcieli. Teraz wam tutaj pokażę do tej kamery streamowej. O. Mamy tego naszego tutaj z dystansem, zobaczcie, ładnie podlutowanego. A druga nóżka trzyma dystans. Więc takim sposobem będziemy lutować właśnie te nóżki od tego naszego tutaj układu pomiarowego. Zostały, jak widzicie, nam jeszcze dwa. O, Adam się pojawił. Siemaneczko, siemaneczko Adam, witaj. Teraz robimy, słuchajcie, kolejne wyprowadzenie. No ja jeszcze jakoś daję, ale przypuszczam, że pewno, znaczy tak czy siak i tak muszę nowy mikroskop sobie kupić, więc na pewno mikroskop niebawem się pojawi na naszym kanale, ale i tak większość rzeczy na razie robię bez tego mikroskopu. Miałem taką cyfrówkę mikroskopik w postaci kamerki, ale należała gdzieś w warsztacie. Potem spakowana, jak wyprowadzałem warsztat. No i niestety temat leży gdzieś w kartonie. Prędzej kupię nową, niż odszukam go w tym moim zaciszu starym warsztatowym. Czyli to wszystko, co mam spakowane i przeniesione do mojego magazynu. Mamy drugie wyprowadzenie już podlutowane. Fikuśnie, co fikuśnie, ale jest. Najlepszy będzie myk, jak będę musiał teraz za chwilę pomyśleć, jak tu dobrze podlutować przewody pod te dwa pola pomiarowe, które będziemy zmieniać częstotliwość pracy naszego układu. Ale jak obmyślimy temat, słuchajcie, to na pewno będzie dobrze, słuchajcie, nie będzie problemu. Najważniejsze to, aby nasz układ miał stabilnie polutowane te goldpiny, tak abyśmy mogli go zamontować, tak tutaj mam te płytki uniwersalne, bez najmniejszych, słuchajcie, problemów i on będzie na pewnej wysokości po prostu.
No, dokładnie, Zdzisiu. Tylko wiesz, w moim przypadku było to, co pewno widziałeś na filmie w zeszłym roku, jak w lutym pakowałem warsztat, bo się po prostu wyprowadzałem z mojego wtedy obecnego warsztatu, który podnajmowałem pomieszczenie. No i po prostu efekt był taki, że wszystko popakowane, posegregowane. No niestety mam to wszystko w magazynie, ale jak wiadomo, tam mam też niestety ograniczenia, bo tam nie mam możliwości pracy, bo tam tylko mogę składować, tam nawet prądu nie mam, żadnego gniazdka, mam tylko jedynie i wyłącznie oświetlenie na czujki, jak to wygląda w takich, wiadomo, w magazynach dużych przemysłowych, gdzie wynajmujecie po prostu magazyny na przechowywanie różnych rzeczy. No i tam mam wszystko to posegregowane na regałach, które te z warsztatu wywoziłem. No i niestety część pudełek była opisana, wiadomo gdzie co było, ale no to wiadomo, nie jest jeszcze to, no. Przedtem miałem wszystko, jak to się mówi, na półkach, na pudełkach opisane, było łatwiej. No teraz zostało to, że to co najważniejsze przywiozłem do domu. Też tu nie mam dużo miejsca, no niestety też sobie tutaj trochę pograciłem, ale dzięki temu chociaż te podstawowe rzeczy, co potrzebujemy do naszych napraw, to tutaj są i tego, ale najważniejsze, że jest. Słuchajcie, mamy to polutowane, tak to wyszło. Jak widzicie, topnik ładnie się porozpływał, dzięki temu nasze piny są idealnie polutowane. Ten drugi pin, że jest ruchomy, nam to nie przeszkadza, tu chodziło bardziej o to, aby to było przytrzymane i ten dystans był trzymany, żeby można było te luty wykonać, ale bardzo fajno to według mnie wyszło. Cieszę się bardzo, że się tutaj, słuchajcie, udało. I dzięki temu, jak sobie teraz weźmiemy naszą płytkę uniwersalną, dalej, opatrzcie, płyteczka, zaznaczam, jest to wersja na razie taka pomysłowa, którą obmyślam, jak to w miarę sensownie zamontować. Załóżmy, mamy nasz mierniczek. O, dzięki temu byłby problem, jak to założyć. Słuchajcie, zobaczcie. Dosyć, że go przypasowałem, wszedł nam w płytkę uniwersalną. I dzięki temu mam ten dystans tego czarnego tutaj, tej opaski na goldpinach, co jest, zachowany i dzięki temu, zobaczcie, mam wskaźnik na takim dystansie. Wyszło to fajno. No dalej, nie złapię ostrość. Czekajcie, muszę tak podłożę rękę, będzie łatwiej. I dzięki temu będzie można jeszcze podłączyć się od spodu pod jumperki i ukraść ten nasz sygnał, który będziemy potrzebowali do zmiany częstotliwości pracy oscylatora. I damy do tego, tak jak Wam wspomniałem, to sobie złożymy ten wzmacniacz na tych tranzystorach u góry, a dodatkowo damy przykładowo sobie gdzieś tu z boku tego naszego jumperka, dzięki któremu będzie można tą częstotliwość pracy układu po prostu zmienić, albo nawet zróbmy sobie taki myk, że jeszcze dajmy sobie to całkiem na bok, maksymalnie, poczekajcie, i dzięki temu mamy wskaźnik całkiem z boku, to możemy sobie tego naszego dusia nawet, słuchajcie, dać go tu z boku, czyli mamy, jakby nie patrzeć, układ przyprojektowany tak, że przełącznik trybu pracy będzie z boku, a u góry można spokojnie zamontować sekcję wzmacniacza pomiarowego, plus nawet jakbyśmy chcieli zbudować prosty układ zasilacza stabilizującego na układach na przykład 11, 17, 3, które gwarantują nam napięcie 3 V, dzięki czemu można to sobie ustabilizować układ pracy. Więc możemy sobie teraz to oblutować i mamy nasz wstępnie pomysł na projekt tutaj przygotowany. Ale to jest dopiero takie zalążek naszej pracy tutaj. Teraz
musimy się dostać, to co mówiłem, od spodu są jumperki, to co wam pokazywałem i to jest dla nas tutaj najważniejsze. Tu są te 3 jumperki. AF, tutaj nie pamiętam co było, RG chyba i IF, a nas interesuje właśnie ten IF. Do tych 2 pól musimy dać, podlutować sobie przewody i mi się wydaje, że podłączymy się bezpośrednio tutaj pod scalaka, będzie nam łatwiej i damy po prostu krótką opcję wyboru na kabelkach, krótką krosówkę sobie damy i ją podlutujemy na sztywno po prostu do naszego układu. Bo co mamy w naszym tutaj opisie jeszcze? Tryb AF, wiadomo, przełączenie trybu pracy AM-FM. My potrzebujemy FM, nie bawimy się w AM. Jeżeli będziemy wzięli AM-a, mamy drugą płytkę, drugi wskaźnik, zrobimy sobie na sztywno wskaźnik na zakres fal AM. My potrzebujemy typowo FM. Tutaj mamy napisane, bo ja nie znam chińskiego, wiadomo, że zakres pracy na AM-ie tutaj można poprzełączać w różny tryb, że mamy 500 kHz do 10 MHz, pół MHz do 29,99 MHz, 11 MHz do 99, a to jest w trybie FM, lub 11,250 MHz. No mówię, zależy się, jak tutaj się przełączymy też w tym trybie FM. Czyli my nie potrzebujemy RG po prostu ruszać. Nas interesuje to, co jest pod złączką IF, czyli tym naszym jumperkiem IF. Jak tutaj wam pokazuję, 70 kHz pracy dla scalaka TDA 7080. Akurat my potrzebujemy właśnie pod te scalaki sobie to uruchomić, bo mamy na tych płyteczkach, ale jeżeli odpalimy sobie na 10.7, to możemy uruchomić to na scalaczkach CXA 1038, na tych, na których są zbudowane chociażby nasze leny trójki, albo nawet na innych, wiadomo, obwodach głowic, które pracują częstotliwością 10,7 MHz. Tak więc, moi drodzy, obmyślam teraz, z którego miejsca ukraść ten sygnał dla naszego opcji przełącznika. Bo tak mówię, jumper nie jest tutaj odpowiednio pokryty, więc spokojnie można to obmyśleć. Ja sobie tutaj dla świętego spokoju wezmę drugi wskaźnik, który miałem. I teraz tak, wezmę sobie miernik. Nie chce mi się szukać, które to były wyprowadzenia. Muszę ściągnąć dokumentację, oczywiście techniczną tych naszych układów. Ale przegwizdamy sobie typowo buzerkiem. Tutaj już widzę, że dobra, układ nie jest podpięty, wyprowadzenia są podpięte do masy. A teraz tak, to wyprowadzenie jest podpięte tu. Zgadza się. No, widzę, że bateria mi
pszczela w mierniku. Dobra, czyli jakby nie patrzeć, mamy możliwość podebrania sygnałów, które potrzebujemy do przełączenia tej częstotliwości z typowo układu naszego tutaj scalonego. Można będzie na spokojnie wziąć ten sygnał, podprowadzić go z nóżki. Poczekajcie, dla pewności jeszcze sobie uruchomię, gdzieś mam dokumentację w PDF-ie. Tak, zgadza się, mam dokumentację tego układu, kiedyś pobierałem, mam ją w PDF-ie. Zaraz Wam ją tutaj rzucę na ekran, żebyście mogli też sobie na spokojnie zobaczyć. Poczekajcie, dokumentacja, otwarte okno, obraz nie, przechwytywanie okna. O, potrzebujemy to. O, to Wam wrzuciłem dokumentację. Nie wiem, czekajcie, coś mi się tutaj posypało. Nie wiem, co ruszyłem. Ajajaj, nie wiem, coś mi się przestawiło, ale nie wiem właśnie co. Tak więc tutaj, jak widzicie, mamy tego właśnie PDF-a. Czekajcie, tutaj też widzą na pionowym wrzucę. Nie to okno. O. Też widzowie mogą na pionowo z tym zobaczyć. I teraz tak. Dzięki Zdzisiu, że wpadłeś. Dzięki wielkie. I to jest właśnie ten nasz tutaj układ SC3610. Jak widzicie, on tu naprawdę jest bardzo funkcjonalny, ma wbudowany zegar, ma zbudowaną możliwość pomiaru częstotliwości radia. Naprawdę bardzo, bardzo fajny, prosty. Jak widzicie, tutaj mamy ten pomiar częstotliwości 10,7, 70 kHz, nawet częstotliwość 455 kHz dla częstotliwości AM. Zasilanie, jak widzicie, tutaj od 1,8 do 3 V. Schemat jest banalnie prosty. Niestety najgorsze jest to, że trzeba stosować specjalne wyświetlacze do tych układów, aby je prawidłowo na przykład wyświetlić cyferki czy inne rzeczy, informacje właśnie z tego układu. Jest bardzo dziwny, taki paskudny podział na te segmenty. Jest po prostu porażka, nazwijmy to. Tutaj mamy informację, to co nas by interesowało, że napięcie, na przykład to, co nas będzie interesowało, musi mieć napięcie wyjściowe w granicach 0,3 V peak to peak dla tych wysokich częstotliwości. Dlatego budujemy ten nasz układ wzmacniacza pomiarowego. Bo jeżeli tego nie damy, to niestety to napięcie jest bardzo słabe, które wychodzi z głowicy, i nie jesteśmy w stanie prawidłowo wyświetlić wartości informacji właśnie na naszym tutaj tym wyświetlaczu. Polecę sobie dalej. Tutaj mamy oczywiście wszystkie wejścia, te co nas interesują. Tutaj jest właśnie to, co właśnie robiliśmy pomiar, czyli tryb pracy właśnie dla zakresu FM, czyli 70 kHz bądź 10,7 dla 10,7 kilo tylko MHz. Tak więc tutaj jest opcja współpracy właśnie z tego układu dla różnych trybów. Tutaj mamy możliwość właśnie step by step, różne rozdzielczości. Tryby pracy, konfiguracji właśnie tego tutaj przełącznika, o czym właśnie rozmawiamy,
czyli mamy plus 10,7, plus 4,55, minus 70 kHz i plus 4,5 kHz tutaj przy stanie 1.1 dla tych wyjść. Tryb pracy zegara, jakie są ustawienia, jaką to pracuje z częstotliwością, ale to jest mniejsza o to. I to jest to, o czym wspomniałem, no dosyć głupia pinologia dla wyświetlacza. On ma, jak gdyby, zobaczcie, 3 wejścia sterujące i tu mamy segmenty, czyli takie dziwne multiplexowanie tego układu jest dla wyświetlaczy. No, przez co właśnie trzeba stosować niestety specjalne, dedykowane wyświetlacze. Tak to mniej więcej tutaj wygląda, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz. Tu akurat ten, który ja posiadam, jest troszkę inny, nie taki jak ten, który tutaj jest właśnie na tym rysunku, ale ma tą właśnie zachowaną pinologię i tą sposób działania poszczególnych segmentów. I teraz tak, najważniejsze dla nas, co jest potrzebne, tutaj mamy, proszę, sposób jego działania. Czyli mamy wejście dla częstotliwości FM, czyli to, co nas tutaj interesuje, wejście dla AM. Tu mamy ten przełącznik właśnie typowo zakresów AM/FM. Tu mamy testy, typ zasilania poszczególnego naszego układu, opcji tutaj układowych. Częstotliwość naszego układu, czyli działa to na oscylatorze kwarcowym 32768 kHz, standardowy taki zegarkowy kwarc. Tutaj mamy tą część zegarkową, to co wspominałem, że można uruchomić alarm, ustawienie informacji na alarmie, ustawienie właśnie minut, godzin na tym naszym wyświetlaczu. No i oczywiście jest ten sygnał tutaj buzerka, ewentualnie wyjście sygnałowe, to tutaj co wspominałem, które umożliwia uruchomienie nam na przykład radyjka, którym by ten układ pracował. Tutaj mamy tą część odpowiedzialną za częstotliwomierz bądź pracę zegara, w zależności jak to mamy ustawione. No i to jest układ typowo podstawowy. Układ w działaniu wygląda mniej więcej tak. To nawet nie wiem, co to jest za układ radiowy. SC1088, czyli ten układ, na którym my chcemy tutaj zmusić go, słuchajcie, do współpracy. Układ, zobaczcie, jest na 2 tranzystorach. Mój układ wzmacniacza troszkę inny niż to, co tutaj jest. Sam producent, zobaczcie, coś tutaj podobnego zaplanował. Na wejściu mamy 2 piko, ja dałem 2 piko. Między kądziami oni dali 2 piko, ja dałem 33. No dobra, zobaczymy. Najwyżej zmienimy na 2 piko. Na wyjściu mamy 2 piko, ja dałem 7 piko. No dobra. Pierwszy człon naszego tranzystora jest kolektor zasilany. Siemanko, Buniox, witaj, witaj. Mamy zasilanie kolektora pierwszego stopnia, czyli 220 ohm, czyli tak jak ja tutaj u mnie zaznaczyłem, to co Marek się tutaj pytał. Drugi człon, ja wziąłem przedział między 470 a 680. Tutaj nie ma. Tutaj zastosowali cewkę, dławik, 1/10 mikrohenra. Ale zobaczcie, ja dałem polaryzację bazy drugiego tranzystora na poziomie 100 kg. Oni również dali sobie 100 kg. Pierwszy człon ja dałem 22 kg. Oni dali 20, czyli tak jak widzicie, byłem blisko, jeżeli chodzi o to. No i tutaj jak widzicie, samo wyjście przez kądzia leci na nogę numer 35, czyli tą nogę, gdzie mamy tutaj wejście częstotliwości naszego układu, czyli tego naszego tutaj małego modułu zegarka pomiarowego. Tak więc w tym przypadku nie ma, widzicie, problemów, czyli nawet oni w postaci dokumentacji technicznej sami też zaproponowali podobny niemalże w 90, powiedzmy 5% schemat, to jak ja zrobiłem po prostu tutaj w tej naszej kartce, to co wyrysowałem. No i jak widzicie, samo wejście sygnału częstotliwości kradniemy z naszej tutaj
części obwodu radiowego z diody pojemnościowej BB910. Tak się składa, że na tych tutaj płytkach, które widz przysłał, które składał i niestety zarówno pierwszą płytkę, jak i drugą, no nie był w stanie odpalić, mu ten układ nie chce działać. One są właśnie wtedy na tych układach SC1088 i są tu właśnie również te diody pojemnościowe BB910. Przypuszczam, że tak jak patrzyłem na te układy, tam w dwóch miejscach są chyba zimne luty i są niedoluty na tych płytkach. Tak więc trzeba będzie te układy ściągnąć z płytki, płytkę lekko oczyścić, położyć je na nowo, uruchomić, ale tak jak tu wspominałem, dzięki naszemu tutaj temu właśnie modułowi, który składamy, będę chciał się po prostu podczepić właśnie w to miejsce tutaj, to co Wam pokazuję, co widzicie na ekranach, co zaznaczam, tą część, i w to miejsce będzie można podczepić nasz układ pomiarowy, tak aby móc na spokojnie zmierzyć częstotliwość, czy w ogóle ten układ radiowy widza działa bez najmniejszych problemów. A zasilanie, tak tutaj Wam mówiłem, jest linia, tutaj ona sobie biegnie, jest to zasilanie, poczekajcie, tu w drugą stronę, o, tu sobie to biegnie, tutaj, i ona na spokojnie biegnie przez przełącznik do bateryjki, którą tutaj mamy 3V. Tak więc będziemy sobie na spokojnie tą część mogli wykorzystać, a drugie 3V, z tego co widziałem, leci na tą część tutaj wzmacniacza z tranzystorem i ten układ, co oni tutaj mają, przełączający, załączający, odpala nam część tutaj zegarkową na tym układzie SC3610D. Więc jak widzicie, układ jest naprawdę mega prosty, mega fajny, dzięki czemu będzie można na spokojnie sobie ten zestaw uruchomić. Wykorzystamy sobie po prostu to do naszej tutaj pracy i mam nadzieję, że nie tylko z tymi płytkami nam to pomoże, ale również z innymi układami, które będziemy gdzieś powiedzmy sobie składać, czyli będę chciał Wam coś pokazać ciekawego, jak dany układ powiedzmy funkcjonuje, czy działa, tak więc nie będzie tutaj najmniejszego, słuchajcie, problemu, żeby ten układ, tą płytkę z tym miernikiem, tą hertzmiarką, jak to się mówi, po prostu wykorzystać. Tak to mniej więcej, słuchajcie, tutaj wygląda. Nic odkrywczego Wam tak naprawdę nie powiedziałem, troszkę jedynie opowiedziałem o tym scalaku i o tym module tak naprawdę. Moduł, wiadomo, w 100% to jest chińska jakaś tam produkcja, tak więc nic nowego. O, to jest ta wersja właśnie, którą my tutaj mamy, tego naszego układu. Jak widzicie, jest w postaci takiej płytki z tym kleksem i nic nie jest to odkrywczego. Kładzie się ten układzik na płytce, jak mamy gotową, dolutujemy łapki, cyny po prostu po bokach, układ się lutuje, osadza i układ w tym momencie prawidłowo działa. Jak widzicie, są też wersje QFP dostępne, ale powiem szczerze, ja nie spotkałem. Tyle, ile tutaj czasami tych różnych odbiorników radiowych naprawiam, to jeszcze nie spotkałem się, aby gdzieś wyhaczyć taką wersję właśnie na tym układzie w obudowie typowo takiej plastikowej. Zawsze wszystkie obudowy, które były, są właśnie najprostszym, najtańszym rozwiązaniem właśnie w postaci tych kleksów. Tak więc w tym przypadku mamy coś takiego, moi drodzy. Dobra, teraz sobie tak, tutaj przełączymy na pionową scenę. Zobaczymy, czy wszystko jest ok, wszystko jest ok. Więc na spokojnie tu w tym przypadku będzie można wykorzystać, tak tutaj Wam mówiłem, właśnie tą podlutowanie się po prostu pod naszego stalaka. Aku Mariusz, siemaneczko, witaj, witamy. Tak więc będzie można sobie tam z worka, tak jak Wam już tu mówiłem, ukradniemy sobie sygnał bezpośrednio z wyprowadzeń tego układu.
bo no, można by to polutować. Ja to jestem w stanie polutować, ale kwestia jest taka, że nie chciałbym tam przypadkiem zwary zrobić, więc mi się wydaje, że szybciej i prościej będzie po prostu przelutować dwa przewody, dwie lineczki cienkie, no właśnie pod nasze wyprowadzenia. Chcę już teraz oznaczyć jakoś markerem, które są to które. To jest jedno. Zrobię kropki markerem. Słuchajcie, będzie łatwiej po prostu mi to na tej naszej gotowej płytce oblutować. Na razie sobie to nanoszę na tej płytce. Ja to potem sobie zmyję z tej drugiej płytki. Dobra, mamy to, słuchajcie, w miarę podlutowane. Witam wszystkie osoby, które się pojawiły na naszych tutaj czatach, na naszych tutaj materiałach wideo. Witam serdecznie, moi drodzy. Teraz Wam pokażę, które namierzyłem piny. One są naniesione, jak widzicie, na czarno. Zrobiłem sobie kropki po prostu na cynie czarne, które są to właśnie wyprowadzenia dla naszego złącza IF. I to złącze IF, dzięki temu sobie za chwilkę do tych pinów przylutujemy dwa przewody. Cieniutkie, elastyczne linki, tak aby można było na spokojnie wykorzystać i to wlutować do naszej płytki. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Na czarno zaznaczyłem sobie markerem na tej drugiej płyteczce. I teraz tak, wykorzystamy sobie, mamy tych naszych przewodów tutaj całe mnóstwo, słuchajcie, z różnych tutaj płytek. Szkoda, wiadomo, marnować, możemy to wykorzystać. Tak więc wykorzystamy sobie na spokojnie, więc nie widzę najmniejszego tutaj, słuchajcie, problemu. Witam jeszcze raz wszystkie osoby, które się gdzieś tutaj u nas pojawiają na kanale. Witajcie moi drodzy. Nie wiem, czy temat jest ciekawy, czy temat Was w ogóle, słuchajcie, interesuje. Powiedzcie mi, słuchajcie, co tam u Was w ogóle słychać, co ciekawego ogarniacie. O, zjechały mi tutaj tranzystory akurat. Na szczęście nic się nie rozsypało, ale widzę, że muszę je powoli w inne miejsce suwać. Tak więc, moi drodzy, co tam ciekawego u Was, słuchajcie, słychać? Co ciekawego składaliście ostatnio, co budowaliście, albo jakieś inne ciekawe pomysły na jakieś nowe projekty. Przypominam również, słuchajcie, moi drodzy, istnieje forum dyskusyjne nasze. Adresy są dostępne na kanale. Zachęcam do rejestracji i do korzystania.
coraz bardziej więcej rzeczy tam się po prostu będzie pojawiało na tym naszym forum. Lepsze niż, jak to się mówi, pytanie w komentarzach czasami, bo to jak wiecie, są często problemy, że komentarze u jednych czasami działają, u innych nie działają. Nie mam pojęcia, czemu te komentarze tak czasami dziwnie chodzą. Czasami pytacie o różne ciekawe rzeczy, tak więc wolę Wam przekazać, że piszcie po prostu na forum. Tam jest pewne w 100% zawsze, że na spokojnie ja jestem Wam w stanie odpisać, inni użytkownicy są w stanie odpisać. Też tutaj mamy grono użytkowników, którzy są stałymi bywalcami, znają się na elektronice, są w stanie Wam pomóc również. Tak więc zachęcam, słuchajcie, do korzystania z tego naszego forum. Tam te posty, informacje na pewno nie znikają. Tam są już dostępne różne schematy, materiały. Na pewno coraz więcej rzeczy tam ciekawszych się będzie jeszcze pojawiało. Oczywiście też nie zapomnijcie, że tam są dostępne czasami materiały dodatkowe do tematyki związanej właśnie z Arduino, z programowaniem, gdzie udostępniam Wam za darmo niektóre programy, które są wykorzystywane, które napiszę i są, no jako tam powiedzmy wersje testowe, czy inne rzeczy dostępne do naszych tutaj projektów, albo jak coś testujemy, jak coś uruchomić. Tak więc jest to wszystko, słuchajcie, dostępne z poziomu właśnie naszego forum. Tam można się zarejestrować, możecie sobie te rzeczy pobrać całkowicie za darmo. Ja, jak to się mówi, z tego nic nie chcę. Ja się cieszę, że mogę to dla Was, moi drodzy, na spokojnie ogarnąć, pokazać, zrobić, udostępnić. A czasami, jeżeli ktoś ma ochotę i w ramach podziękowania postawi kawę czy inną rzecz tutaj na kanale, to naprawdę bardzo się cieszę, bo dzięki temu widzę, że kanał się po prostu rozwija i warto go po prostu prowadzić. Macie tutaj sensownie dużo ciekawych rzeczy. Raz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Czyli tutaj. No i mam troszkę za dużą temperaturę. Zmniejszmy do takiej 350 stopni. Dobra, raz, dwa, 4, 5, 6, 4, 5, 7, 8, zgadza się. I teraz tak. Dwa i trzeci jest do podlutowania. Dobra. Raz, dwa i tu jest trzeci. Dobra, czyli to jest ten pad. Dobra. Teraz Wam tu pokażę. Mam nadzieję, że się nic nie stało z naszym wyświetlaczem. To jest trochę ciepły, bo on przy płytce leży. Wygląda to teraz tak. Namierzyłem te pady, lekko je pocynowałem. Tak więc teraz na spokojnie wiemy, pod które pady musimy się podłączyć, tak aby móc
sterować zewnętrznie tym właśnie zworką IF, którą tutaj fabrycznie teraz nie ma, ona jest ściągnięta, a my sobie wyprowadzimy sobie tylko i wyłącznie to przewodzikiem, aby to do naszej płytki uniwersalnej podrzucić. Ako Mariusz, wiesz co, nie, tu do tych podsunowanych, które w tej chwili są, te dwa punkty, które sobie teraz przygotowałem, to są miejsca, które są tutaj, widać ten taki pad IF, który nie ma mostka i w to miejsce tego pada nie będziemy ruszać, bo te pady są po prostu, nic tam nie będziemy lutować, boję się, że to zerwę po prostu, a do tych miejsc tu właśnie na układzie, które je podsunowałem i są po prostu naniesione stopnikiem, przylutujemy kawałek przewodu. Ja go potem będę skracał z tego względu, że chodzi o to, żeby jak sobie wlutujemy ten wyświetlacz na płytkę uniwersalną, tu z boku będzie dostępny przełącznik wyboru zakresów i ten przewód, który tu stąd wyciągniemy, po prostu wlutujemy w dwa pola od spodu, aby można było jumperkiem w postaci takiego właśnie mikroswitcha włączać bądź wyłączać poszczególny tryb pracy tego właśnie wyświetlacza. Tak więc tu sobie podlutujemy typowo właśnie ten osobno właśnie przewód, dwa przewodziki, one są bardzo krótkie, podsunowane, pobielone tak, aby typowo tylko chwycić się w tym punkcie. Nawet jakbym miał typowo klej epoksydowy, bym zrobił po prostu kropkę z tego kleju, tak aby to się trzymało w tym miejscu, a to po prostu doprowadził do naszego po prostu układu przełącznika, żeby móc z tym właśnie wybrać tryb pracy właśnie tego naszego wyświetlacza. Dobra, pierwszy przewodzik jest podlutowany, żeby nie było, proszę. Ładnie nam się ta płytka tutaj trzyma. I teraz musimy podlutować ten drugi przewód w to drugie miejsce, które tutaj mamy przygotowane. Ja sobie troszkę go tutaj, wiecie, uformuję, ułożę. I wystarczy delikatnie tylko docisnąć grotem. Mam temperaturę w granicach 350 stopni. Nie za dużo, nie za mało. Wystarczające, aby ten sposób tutaj podlutowania właśnie tej świeżej cyny, którą naniosłem, wystarczył. Zobaczcie, no. Jest. Przycisłem trochę mocniej i mamy nasz przewodzik, zobaczcie, podlutowany pod te dwa tutaj pola, o których Wam wspominałem. Czekajcie, zrobię Wam przybliżenie. O. Jest to bardzo fajno podlutowane. I teraz tym przewodem będziemy mogli sobie go wyprowadzić na zewnątrz na potrzeby naszego złączki tutaj z przełącznikiem na naszej płyteczce.
Jak tutaj już wam wspomniałem, zrobiliśmy sobie na początku mały teścik, że jak nam ten tutaj wskaźnik, wyświetlacz idealnie wyglądał. Nie, tutaj Marku, on zbiera punkty między sobą akurat, między dwoma wyprowadzeniami. Nie wiem, jak on tutaj ma to w konfiguracji. Niestety pan Chińczyk nam nie dał żadnego schematu. Ja nie chcę się zagłębiać w tą konstrukcję, którą oni tutaj obmyślili, bo jeszcze bardziej bym zgłupiał po prostu. Więc nie, jak to się mówi, zagłębiam się zbyt mocno to, co oni tam ogarnęli, jak to obmyślili. Najważniejsze, że jak widzicie, nasz pomysł z montażem jest ok. Mamy ten układ podlutowany. Tak to mniej więcej wyszło na tym naszym układzie. Ten przewodzik sobie tutaj wywindujemy z boku i podlutujemy po prostu pod dwie przelotki na płytce, tak aby można było ten przełącznik, który tutaj mamy, na spokojnie, jak go sobie włożymy, na spokojnie wykorzystać do przełączania naszego tutaj zakresu pomiarowego, tak, znaczy, może nie zakresu pomiarowego, zakresu pracy wyświetlacza, umożliwiającego wykorzystanie go zarówno z głowicami, gdzie pracuje ona w systemie 10.7, jak również gdzie pracuje z częstotliwością 70 kHz, czyli typowo te nowsze układy. Więc teraz sobie na spokojnie możemy te nasze przewodziki tutaj obmyśleć plan, jak to byśmy widzieli, żeby zamontować. Wiadomo, końcówki, przewody naszych goldpinów tutaj sobie niestety wtedy na spokojnie weźmiemy i dotniemy, ale to, co dla nas jest ważne, to aby pobielić przewodziki, móc je na spokojnie tutaj wlutować, przygotować i mamy nasz układ na tyle przygotowany do dalszej tutaj pracy, że w kolejnej części naszego live'ika będzie można na spokojnie, słuchajcie, ten temat kontynuować. Dobra. Słuchajcie, coś obmyślam, jak to dokładnie tak puścić, żeby, wiecie, nie uszkodzić, nie wyszarpnąć, tak aby to wszystko, wiecie, przygotować na tyle dobrze już, i nasz przełącznik tam z boku. Ja sobie naniosę delikatnie dobra. I w tym momencie mam taki tutaj dystans przygotowany, że tak mniej więcej bym musiał te przewody wziąć i odizolować, tak aby to móc na spokojnie potem pobielić i wlutować na tą naszą płytkę. Dobra. Lepiej nie, Bartek, nie wiem, o co chodziło. Coś się pytałem i
Dobra, pierwszy przewód mamy wyciągnięty. Oczywiście wiesz co, Akumariusz, teoretycznie tak. Problem jest taki, że nie mamy tam żadnych otworków. Może bym pomyślał, wiesz co, w drugiej wersji tego układu, bo to na razie wersja prototypowa, czy to w ogóle nam zadziała, bo to, że wyświetlacz to jest raz, ale do niego musimy zbudować taki mniej więcej wzmacniacz częstotliwości, aby nam ten układ działał właśnie przy słabych sygnałach radiowych. Jeżeli to będzie nam działało, mam tu drugi wyświetlacz, nie jest to problem. Minus jest taki, że trzeba by wlutować gold piny, po prostu dopasowując się do tych, wiesz, wyprowadzeń i wtedy dopasować je do płytki. No jest to jakieś tam jedno z rozwiązań, ale to możemy sobie zrobić w drugiej wersji takiego naszego tutaj układu. Na razie spróbujmy to, wiesz, odpalić, żeby układ zadziałał, bo to jest sedno, jak to się mówi, zaprojektowania tego układu. Na pewno wiem, że układ będzie działał na zasadzie w tej chwili, bo tak jak widzieliście na zdjęciu, puściłem sygnał po prostu zasilania, miernik wystartował, pokazał częstotliwość na wyświetlaczu tam 900 coś MHz. On tu mi łapał cały ten syf, który mamy, jak to się mówi, z mierników, przetwornic, z generatorów i innych rzeczy. Dobra. Drugi przewodzik sobie możemy też pobielić. Może nawet sobie zrobimy tak, że jeżeli tutaj nam to ruszy i ten układ by wypalił, to mogę Wam przygotować płytkę w KiCadzie i będzie można gotowy zestaw sobie złożyć, taki pomiarowy, jeżeli ktoś by chciał, z tym właśnie układem wzmacniacza do właśnie różnych tutaj układów, taki prosty miernik częstotliwości radiowej, taka prosta hertzmiarka. Dzięki temu, że akurat, tak już tutaj kiedyś Wam wspominałem, mamy sponsora na kanale NextPCB, gdzie możemy zamawiać płytki, projektować, oni nam wykonają projekty, prototypowe płyteczki przyślą, tak więc jest duży, fajny plus. Polecam, linki do NextPCB są dostępne, słuchajcie, w opisie kanału oczywiście. Śmiało można się kliknąć, można się zarejestrować. Przesłać możecie projekty, tam są oczywiście też dostępne profity dla Was. Macie, to nie pamiętam, kupon na wykonanie płytek w jakichś tam ileś dolarach. Tak więc serdecznie polecam. Jeżeli macie swoje projekty i chcecie je sobie wykonać, to polecam się zarejestrować i skorzystać z układu takich, które tam są promocyjne. Robert, to Ty miałeś w czwartek, to ja Ci się przyznam, że miałem w środę. Dobra, teraz możemy sobie, słuchajcie, przeczyścić tą płyteczkę. No chyba tak. Tutaj gdzieś widziałem, był
jeden z wacików, który dziś miałem przygotowane, takie szybkie prace. Szybkie czyszczenie płyteczki, oczywiście stopnika. Dzięki, słuchajcie, nie ma problemu. Szkoda tylko, że ten wyświetlacz nie ma podświetlania. Trzeba by pomyśleć, żeby tu jakąś diodę małą wstawić. To by wtedy też było super i można by było wykorzystać to jako podświetlanie podczas pomiarów. No chyba tak, Robert, coś takiego było. Teraz jeszcze sobie tu poczyścimy te nasze punkty lutownicze, co robiliśmy. Tam też pamiętajcie, że może dużo topnika nie dałem, ale dałem na tyle topnika, żeby ułatwić sobie lutowanie tych goldpinów. I cyna była idealnie, jak to się mówi, rozłożona, wiecie, na padzie. I może to jest ten cały, wiecie, chiński laminat, to nie ma co tutaj zbytnio dużo kombinować. Dobra. Czyli mamy naszą płyteczkę, słuchajcie, wstępnie przygotowaną już. Wiemy, co będziemy, słuchajcie, składać. Już dzisiaj raczej nic więcej nie będę lutował. Mamy nasz układ przygotowany. Marku, tak, ale chodzi mi bardziej o to, że jak są te laminaty dziwne, właśnie cieniutkie, które są wykonane, no tak jak ten chociażby, on jest tak dosyć słabo zrobione, no to jest ryzyko, że wiesz, lekkie podlutowanie dłużej, no ten laminat, ta miedź odejdzie po prostu. Ale niektóre laminaty są naprawdę na laminacie FR4 i podobnych, one są naprawdę konkretne, więc tam nie ma co powiedzieć złego słowa wtedy. Ale tutaj na tym boję się zbytnio dużo przygrzewać, bo jest ryzyko, że możemy to niestety przeciążyć. Dobra, słuchajcie, mamy tak, żebyśmy domknęli ten temat na dzisiaj. Co dzisiaj mamy zrobione? Mamy przygotowany i polutowany cały wskaźnik miernika częstotliwości, czyli całą przysłowiową hertzmiarkę mamy przygotowaną. Mamy wyprowadzony tutaj już też z miernika sygnał, który będzie dla nas potrzebny dla zmiany częstotliwości pracy oscylatora. Będziemy to zmieniać tym małym oto takim zwiernym przełącznikiem. Sam montaż wyświetlacza tego miernika wykonałem, jak widzicie, na goldpinach, gdzie jeden goldpin, podwójne goldpinki, jeden jest cofnięty, żeby trzymać równo tą płytkę, drugi jest lutowany na takim dystansie, który tutaj powstał, dzięki czemu ten układ jest stabilny, nie ma z tym najmniejszego tutaj problemu. Zachowany został odstęp, że dzięki temu możemy go zamontować, jak widzicie, na płytce uniwersalnej, wsunąć i jest OK, trzymie się to i jest to znośne. Tak więc mamy to na tyle przygotowane. Układ jest skonfigurowany, przygotowany już do typowo naszego tutaj lutowania. I najważniejsze, co mamy przygotowane, to mamy przygotowany nasz układ wzmacniacza, na którym będziemy mogli pracować. Tak jak mówiłem, schemat jest dopracowany, nawet jak pokazywałem Wam dokumentację techniczną kostki SC3610D, tam był zamieszczony podobny schemat, z tą różnicą, że przy drugim stopniu tranzystora T2, czyli tego na wyjściu, było zamiast rezystora polaryzującego tutaj ten kolektor na tego tranzystora. Jego nie było. Była po prostu cewka, tam 1/10 mikrohenra, jeżeli dobrze pamiętam.
był tylko rezystor 100 kilo polaryzujący bazę, nic więcej. Jedynie możemy się tutaj pobawić potem jeszcze też z tymi pojemnościami. Ja mam tu troszkę inne pojemności, tam proponowali też troszkę inne. 2 się zgadza, w sumie wszędzie mieli po 2 piko. Więc jeżeli będziemy mieli jakieś, powiedzmy, problemy z naszym tutaj wzmocnieniem częstotliwości, układ nie będzie chciał prawidłowo nam, powiedzmy, zadziałać, to po prostu te częstotliwości, te pojemności sobie zmniejszymy jeszcze, powiedzmy, o połowę i zobaczymy, jak nam ten układ tutaj wtedy zadziała. Zaznaczam, ten układ wzmacniacza, który tutaj jest, on ma działać z napięciem 3 V, bo on jest dedykowany dla właśnie tych układów SC3610 i na wejściu będzie podpięte właśnie złączka, przewód, jakaś sonda, albo na razie sam przewodzik po prostu i będziemy kraść sygnał z oscylatora właśnie z tych 2 tutaj płytek, które mam od widza, który przysłał je nam do naprawy razem ze wzmacniaczem Unitry. Ja już te płytki wstępnie przejrzałem, mniej więcej namierzyłem, co może być problemem, ale dla świętego spokoju postanowiłem właśnie, że złożymy sobie właśnie taki prosty miernik częstotliwości do tego. Dzięki temu będziemy mieli możliwość po prostu zaobserwowania tego dokładnie, co będziemy chcieli, powiedzmy, tutaj zrobić, wskazać, poszukać, zmierzyć, więc taki układzik się nie tylko do tych płytek nam przyda, ale też przyda się chociażby, jak będę chciał Wam pokazać płytki na układach Sony CXA, czy chociażby zrobimy sobie może małego psikusa, przerobimy sobie Lenę trzecią z Unitry, zaznaczam, Lena trzecia jeszcze to była Unitra, ona była na układzie CXA i przerobimy sobie ten układ, ten odbiornik tak, że do takiego radyjka Leny z boku dołożymy taki mały wskaźnik, więc też jest jakiś tam pomysł, ale to na, słuchajcie, późniejsze etapy. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, na dzisiaj by było to wszystko. Mamy prawie 2 godziny live'a za nami. Troszkę tutaj podyskutowaliśmy. Ja już czuję, że mnie gardło trochę mocniej znowu zaczyna boleć, więc muszę wziąć zaraz tabletkę i odpocząć. Do tematu naszego tutaj naszego tutaj miernika wracamy jutro. Będzie też live'ik, słuchajcie, sobie ogarniemy temat i zaczniemy już wstępnie lutować te nasze układy. Zaznaczam, zasilanie będzie na razie z 2 baterii, mimo że przygotuję stabilizatorek na 3 V, tak żeby można było 2 lajonki pod to podczepić, ale mówię, pierwotnie na razie 3 V, bez najmniejszych tutaj problemów. I może jutro już wstępnie zaczniemy testować te płytki od widza. Tak więc zapowiada się, słuchajcie, ciekawie. Tak to, moi drodzy, wygląda na chwilę obecną. Tak więc serdecznie, słuchajcie, dziękuję wszystkim osobom, które się dzisiaj tutaj pojawiły. Nie wiem czemu na streamie pionowym dzisiaj tak troszkę pusto było, ale nie szkodzi, moi drodzy, za to stream poziomy był bardzo mocno tutaj widzę oblegany. Dużo osób dzisiaj było, fajno, super, słuchajcie, cieszę się bardzo. Jeżeli macie pytania, słuchajcie, piszcie na maila, piszcie w komentarzach, piszcie na naszym forum dyskusyjnym. Pamiętajcie, zostawiajcie lajki, zostawcie łapki. Jeżeli ktoś chce, zostawcie suby na naszym tutaj kanale. Bardzo fajno, super, wtedy bardzo się cieszę. I wiemy, że kanał się nam tutaj rozwija. A jak chcecie docenić naszą pracę na naszym kanale, zawsze możecie, słuchajcie, postawić mi kawę. Linki są w opisach, bądź możecie skorzystać z QR-kodu, który jest dostępny tutaj na materiale. Tak więc, moi drodzy, dzięki serdecznie za dziś. Miłej, kolorowej nocy. Widzimy się w pojeżdżanym tam późniejszym terminie, czyli jutro, gdzie będziemy kontynuować temat naszego tutaj mierniczka częstotliwości. Tak więc trzymajcie się, moi drodzy. Hej, cześć.